Brytyjska rodzina królewska z jej oszałamiającymi pałacami, olśniewającymi ślubami i wciągającymi osobowościami od dawna fascynuje świat. Jednak pomimo tych znajomych obrazów, ukryty wątek niemieckiego dziedzictwa przewija się przez wieki, kształtując tożsamość i dziedzictwo monarchii. Wyruszmy w podróż w czasie, aby odkryć fascynującą historię domu Windsoru, odszukując jej korzenie w niemieckich Lancach Saksonii, Coburga, Gothii. Nasza opowieść rozpoczyna się 28 maja 1660 roku, kiedy w Hanowerze urodził się Jerzy I Welf, syn Ernesta Augusta Welf, księcia elektora Hanoweru i Zofii Doroty Wittelsbach, córki Fryderyka V, zimowego króla Wittelsbacha. Okres hanowerski, trwający prawie 2 stulecia, obejmował znaczny napływ niemieckich dworzan, doradców i nawet monarchów na dworze angielskim. Ten napływ niemieckiego wpływu rozprzestrzenił się poza dworem królewskim i przeniknął do różnych aspektów życia brytyjskiego. Dynastia hanowerska panowała w Wielkiej Brytanii przez prawie 2 stulecia do 1901 roku, a po kądzieli panuje do tej pory. Ale zacznijmy od początku. Dla lepszego zrozumienia tematu należy bliżej przybliżyć postać Jerzego Ludwika, co też uczynię w tym momencie. Jerzy od urodzenia był dziedzicem ojca w Hanowerze i Brunszwiku. Po matce, córce Elżbiety Stuart, był prawnukiem króla Anglii i Szkocji, Jakuba I Stuarta. W 1682 roku ożenił się z Zofią Dorotą z Celle i miał z nią 2 dzieci. Małżonkowie nie przepadali za sobą i Jerzy wolał towarzystwo swojej wieloletniej kochanki Melusine von der Schulenburg, którą później mianował księżną Munster i Kendal w parostwie Irlandii. W międzyczasie Zofia Dorota wdała się w romans ze szwedzkim hrabią Filipem Krzysztofem von Königsmark, bratem Aurory von Königsmark, metresy Augusta II, elektora Saksonii i króla Polski. Wywołało to skandal na hanowerskim dworze i gniew Jerzego, który postanowił zabić kochanka żony. Königsmark został zabity w lipcu 1694 roku, a jego ciało wrzucono do rzeki. W morderstwie hrabiego brało udział 4 dworzan Jerzego. Jeden z nich otrzymał za to sumę 150 000 talarów, w owych czas roczne wynagrodzenie wysoko postawionego ministra. W grudniu 1694 roku Jerzy wziął rozwód z Zofią i nie ożenił się ponownie. Działając w porozumieniu ze swoim ojcem, Jerzy osadził byłą żonę w zamku Alden, Aller niedaleko jej rodzinnego Celle. Zabroniono jej kontaktowania się z dziećmi i ojcem. Zakazano jej również ponownie wyjść za mąż. Na jej utrzymanie przeznaczono pewne sumy i pozwolono jej na krótkie wyjazdy z zamku, jednak zawsze pod specjalnym nadzorem. Mogła również posiadać służbę i mały dwór. Zofia Dorota zmarła w 1726 roku. W 1698 roku Ernest August zmarł i Jerzy został kolejnym księciem brunszwickim na Lüneburgu. Odziedziczył też wszystkie ziemie ojca, oprócz biskupiego księstwa Osnabrück. Tytuł książęcy nie był tytułem dziedzicznym. Jego posiadacz był każdorazowo wybierany w taki sposób, aby na zmianę był to protestant albo katolik. Jerzy został również wielkim chorążym Rzeszy i księciem elektorem. Na jego dworze w Hanowerze przebywało wiele wybitnych umysłów epoki, takich jak matematyk Gottfried Wilhelm Leibniz czy kompozytor Georg Friedrich Händel. Niedługo po wstąpieniu Jerzego na tron wybuchła wojna o sukcesję hiszpańską. Ostatni król Hiszpanii z domu Habsburgów, Karol II, wyznaczył na jedynego dziedzica ogromnego hiszpańskiego imperium księcia Filipa Andegaweńskiego, wnuka króla Francji Ludwika XIV. W rażący sposób naruszało to równowagę sił w Europie, więc przeciwko Francji zawiązała się koalicja, w skład której weszło cesarstwo, Anglia, Hanower i wiele innych państw niemieckich. Zobowiązali się oni popierać austriackiego pretendenta do hiszpańskiej korony, młodszego syna cesarza Leopolda I, arcyksięcia Karola. Kilka lat po wstąpieniu Jerzego na tron Hanoweru, w Anglii tamtejszy parlament uchwalił Act of Settlement, w którym ustalał sukcesję do brytyjskiego tronu. Po obecnie panującym monarsze Wilhelmie III
Tron miał przypaść matce Jerzego, Zofii Dorocie i jej potomstwu. Było to spowodowane faktem, że Zofia Dorota była najbliższą protestancką krewną brytyjskiej rodziny panującej. Rozwiązanie takie nie spodobało się wszystkim w Anglii. Torysi sprzeciwiali się powołaniu obcokrajowca na tron, Whigowie byli skłonni zaakceptować każdego protestanta. Był jeszcze katolicki pretendent, Jakub Franciszek Edward Stuart, przebywający we Francji i tytułujący się Jakubem III. Jerzy nie był zachwycony, kiedy dowiedział się, że ma szansę być królem Anglii, jednak jego doradcy przekonali go, że sojusz z Anglią będzie korzystny dla Hanoweru i zabezpieczy jego niemieckie posiadłości. Matka Jerzego, księżna Zofia Dorota, zmarła 8 czerwca 1714 roku. 1 sierpnia tego samego roku zmarła królowa Anna Stuart. Jerzy został więc uznany królem Wielkiej Brytanii. Do Wielkiej Brytanii przybył dopiero 18 września i 20 października został ukoronowany w opactwie westminsterskim. Wraz ze wstąpieniem Jerzego na tron zmianie uległa tytulatura członków rodziny królewskiej. Do tej pory tytuł księcia, prince, przyznawano tylko najstarszemu synowi panującego monarchy, a tytuł księżniczki, princess, najstarszej córce. Pozostali członkowie domu panującego nosili tytuły lorda i lady. Jerzy Pyrrhay przeniósł na grunt brytyjski zwyczaje niemieckie. Tytuły księcia i księżniczki miały przypadać od tej pory dzieciom i wnukom panującego monarchy z tytułem ich królewskich wysokości, Royal Highness, oraz prawnukom i prawnuczkom z tytułem ich wysokości, Highness. Ten nowy król wiele czasu spędzał w Wielkiej Brytanii, ale często podróżował do Hanoweru. Podczas nieobecności króla na Wyspach władzę sprawował jego najstarszy syn, Jerzy August, książę Walii lub Komitet Strażników i Obrońców Królestwa. Sprawy Hanoweru zajmowały poczesne miejsce w polityce króla Jerzego. Król otaczał się także pochodzącymi stamtąd osobami. Nigdy nie nauczył się angielskiego. Mówił po niemiecku i francusku. Ze swoimi ministrami porozumiewał się kiepską łaciną. Ociężały i leniwy monarcha nie znał się na sprawach brytyjskich i był stopniowo odsuwany od rządzenia. W 717 roku władca doprowadził do zawarcia potrójnego sojuszu między Wielką Brytanią, Francją i Republiką Zjednoczonych Prowincji. Po przystąpieniu do sojuszu Austrii rok później zyskał on nazwę Poczwórnego Sojuszu. Był on wymierzony przeciwko Hiszpanii, gdyż Filip V nie pogodził się z utratą praw do francuskiego tronu, co niepokoiło regenta Francji, księcia Filipa Orlańskiego. Torpedowaniu hiszpańskich ambicji miał właśnie służyć ten sojusz. W 717 roku pozycja Sunderlanda zaczęła się chwiać w 1719 roku, kiedy próbował przeforsować Peerage Act, który ograniczał liczbę parów zasiadających w Izbie Lordów. Projekt ten został storpedowany przez Torysów. Dodatkowo wypłynęła sprawa Kompanii Mórz Południowych, South Sea Company, powołanej w 1711 roku, która prowadziła wymianę handlową z Ameryką Południową. W roku 20 parlament przyznał kompanii monopol na ten handel w zamian za pokrycie długu państwowego, który wynosił prawie 31 milionów funtów. Spekulacje giełdowe w krótkim czasie doprowadziły do kryzysu, krachu na giełdzie, strat akcjonariuszy, wykrycia nadużyć i korupcji wśród najwyższych urzędników państwowych. Gabinet Walpola całkowicie kontrolował politykę wewnętrzną państwa. W znacznej części kształtował też politykę zagraniczną, aczkolwiek tu król miał jeszcze coś do powiedzenia. On to odpowiadał za ratyfikację traktatu hanowerskiego, który miał chronić brytyjski handel. Niektórzy następcy Jerzego, na przykład Jerzy III, próbowali odzyskać część utraconej pozycji na scenie politycznej w Anglii, ale zapoczątkowanego już procesu powstawania rządów parlamentarno-gabinetowych nie dało się już zatrzymać. Król Jerzy zmarł w Osnabrück 11 czerwca 1727 roku z powodu ataku apopleksji. Został pochowany w kaplicy pałacu Herrenhausen w swoim rodzinnym Hanowerze. Trony Wielkiej Brytanii i Hanoweru objął jego jedyny syn, Jerzy II.